BMW serii 8, produkowane od 90 do 99 roku, było samochodem, który wyprzedził swoje czasy pod względem technologicznym. Rozwiązania, jakie tam zastosowano, elektronikę, silniki, skrzynie biegów, całe wnętrze, to auto było po prostu kosmiczne. W efekcie dzisiaj jest cenionym klasykiem i jego egzemplarze w zasadzie już tylko drożeją. Ale jest też dobra informacja dla tych, którzy chcieliby kupić 8. Nowa 8, która aktualnie jeszcze jest produkowana i sprzedawana, używana, kosztuje połowę tego, co nowa. I taką właśnie dzisiaj dla Was mamy. BMW 840D Coupe z 2018 roku. Przyjechałeś jednym z najpiękniejszych współczesnych coupe i jednym z ostatnich najładniejszych BMW. Inaczej, ostatnim BMW, o którym można śmiało powiedzieć, że jest po prostu piękne. Też mi się podoba. Naprawdę. I czy to jest Grand Coupe, czy jest Coupe? Obydwa ładnie wyglądają. Nie, ale jednak ta dwudrzwiówka ma w sobie coś. I mój drogi, ja sprawdziłem cennik i sprawdziłem konfigurator, bo ten samochód nadal jest w ofercie. I nadal można zamówić sobie 840D w kupecie. Wiesz, ile kosztuje wyjściowo? 400? 520 tysięcy złotych, 519 dokładnie. Dorzucasz sobie troszkę gratów, jakieś fajniejsze wnętrze, lepszą skóreczkę, parę systemów. 600 tysięcy złotych. Ten egzemplarz mamy z 2018 roku. Ma prawie 100 tysięcy kilometrów 96 tysięcy z groszem. I sprawdziłem już też, ile mniej więcej może być wart. No to strzelaj ile? Połowa. Po 5 latach. Połowa. 300 tysięcy złotych. Dzisiaj można kupić sobie taką 8, przepraszam, która świetnie wygląda. Nie bez powodu się pomyliłem z tą 6, bo ten samochód zastąpił 6. Mieliśmy do 99 roku produkcję 8. 8 wypadła, weszła 6 pierwszej generacji, ta banglowska, drugiej generacji potem była i znowu BMW zdecydowało, że powraca do 8 i bardzo dobrze, bo linia tego samochodu naprawdę jest obłędna. Wersję poliftową od przedliftowej odróżniają dosłownie niuanse, inne wypełnienie kloszy, jakieś drobne zmiany w zderzaku przednim, a największą zmianą był 12-calowy zamiast 10-calowego ekran multimedialny. I teraz newsik i ciekawostka, znaczy nie newsik, bo newsik ma już kilka lat, tyle ile istnieje karoseria. BMW M8 tej generacji G15 było jednym z pierwszych aut, jakie testowaliśmy na karoserii i do dzisiaj ma, uwaga, 1 000 000 wyświetleń, ponad 1 000 000 wyświetleń. No, to już pochwaliłem się, a teraz Ty się chwal, co żeś przywiózł pod maską. Otwieraj. Mamy tutaj 3-litrowego diesla o oznaczeniu 840, bo BMK sobie zmieniła. Czyli mamy tutaj silnik Barbara 57. Tak? Ale na podjedynczym czy podwójnym turbo? Podwójnym turbo. I teraz tak, pewnie się zapytasz, co tu się psuje i Nie. co tutaj może się dziać. Zapytam o pojemność. O pojemność, 3 litry. O moc. 320 koni przed liftem, Stopień sprężania. a potem po lifcie 340 koni. Stopień sprężania. No to co mogą wygooglować, ja nie muszę takich rzeczy. 15,6 bara. O, ty kurde, o. Wiem, dobrze, mieliśmy się nie przechwalać, kto wie lepiej. Kto wie lepiej. 600 ile? 75, 685 Nm. 685 N. Tak. W 2020 roku był lift tego silnika, można tak powiedzieć, czyli przed liftingiem całego samochodu, ponieważ dorzucono do niego mild hybryda, żeby spełniał najnowsze normy. Wtedy też podniesiono trochę jego moc o 20 koni mechanicznych, 20 więc miał koni 340. Natomiast osiągi się praktycznie nie zmieniły, bo przyspieszenie tutaj 4,9, a tam 4,8, a nie zmieniły się dlatego, że ten cholerny mild hybrid waży. Waży prawie 100 kg, więc tu mamy tej masy 1800 z groszami. Prawie a w tamtym, 1900. tak, a w tamtym już pod 2 tony podchodzi. No i generalnie ta hybryda, kiedy się wyłącza, generalnie nie czujesz, nie widzisz tego, także może Nie czujesz, nie te widzisz. 20 koni możesz odczuć, ale tej A hybrydy... co czujesz i widzisz, jak trzeba tu coś naprawić? A co widzisz i czujesz? Przede wszystkim jest cały czas jeden i ten sam problem, który się za BM-ką ciągnie, czy to jest 2-litrowy diesel, czy to 3-litrowy diesel. Ciągnie się problem z chłodnicą EGR-u i samym EGR-em. Ten samochód też jest objęty akcją fabryczną. Na chwilę obecną jest problem z dostępnością do 3-litrowych diesli z chłodnicą EGR. Czyli lubi nie wiem, zapłonąć, tak? BMK generalnie chyba ma problem, bo to, wiesz co, są niektóre modele samochodów moich na przykład klientów, których sprawdzam, bo to sprawdzam na bieżąco, jak przyjeżdża do mnie na serwis, wysyłam zapytanie do serwisu
W niektórych samochodach nawet po 3 razy były wymieniane te chłodniczki. Czyli wymienione jest raz, po roku znowu wołają go na serwis na kolejną wymianę. Czyli nadal i znowu. produkują, bo wiesz dlaczego? Produkują wadliwą część. Nie produkują, mają jej na Albo magazynie mają- tyle, że najpierw wymieniają wadliwe na Chcą się wadliwe. tego pozbyć po prostu pewnie Tak. z leżaków I magazynowych. liczą, że nie? może jak wymienią za 3. razem, to zadziała. To zadziała. No generalnie jest cały czas Co usterka. poza EGR-em? Co poza EGR-em? Są sporadyczne przypadki. Wprawdzie tych cylitrowych mniej na to przyjeżdża, ale potrafi się przez czujnik ciśnienia paliwa przedostać paliwo wiązką elektryczną, słuchaj, do sterownika silnika i zalewa sterownik silnika. I to wtedy już bardzo to dużo kosztuje. bolesne. Kosztuje, bo trzeba wymienić wiązkę, trzeba wymienić sterownik. Sterownik przede wszystkim. No i to już praktycznie, wiesz, są serwisy poza ASO, które to takie rzeczy robią, kiedy mają możliwość dokodowania i przypisania tego wszystkiego, no ale generalnie powinieneś to wszystko w ASO zamówić, no bo nie ma skąd tego wziąć. Ładnych parę tysi. No to jak taki sterownik po gwarancji już strzeli przez taką wiązkę paliwową, No, jakieś no to 20-25 tysięcy, to jest, myślę, że tak to spokojnie. grubo. Ale dłoną sporadyczne ręką. mówisz, tak? To w 3-litrowych sporadycznie, w 2-litrowych to częściej występuje, no ale to nie mamy 2-litrówki, także nie będziemy o tym To co jeszcze? gadać. To są dwie najpoważniejsze usterki tego silnika. No generalnie, słuchaj, auto jeździ, nic tutaj takiego większego nie dzieje. No to jest to, co zawsze powtarzam. 15 tysięcy olej, BMK ma na te long life'y te 30 tysięcy. No to wiesz, jak to już, tak jak No, tyle razy żeśmy tłumaczyli, dobrze. olej co 15, wymieniać filterki, Okej. jeździć. Drogo słuchaj. eksploatacja wychodzi generalnie, jeżeli chodzi właśnie o wymianę filtrów, wymianę oleju. Jeżeli no, byśmy brali tu pod uwagę oryginalne części, to na pewno, no bo BMK no, nie jest tania, jeżeli chodzi o Nie, no to części. już jest stare auto, ma 5 lat i 2 Stare miesiące. jest stare, ale części nadal są drogie. Filtr oleju 150 około złotych. Ale dążę do tego, że już może nie Waso, tylko właśnie No nie zrobić Waso, to. nie Waso, możemy tutaj kupić sobie to w zamienniku, czyli tak jak to zawsze mówię, zamiennik firma, która produkuje na pierwszy montaż. Filterek 100 Okej. mniej więcej. Kabinówka z 200-250, powietrza około 250 Rozrząd? zł. Rozrząd no generalnie jest bezobsługowy. No i to ten rozrząd też się objawi tym, że jeżeli wymieniasz ten olej co 30 tysięcy, stosujesz się do zaleceń BMK, no to przy tych 140, 150, 180 tysiącach możesz mieć go do wymiany. On się po prostu wyciągnie ten łańcuch. A jak No i wymieniam co 15 tysięcy? to powiem Ci, że mam takie samochody, którzy klienci przestrzegają tych takich normalnych zasad jakby eksploatacji. Po 200 tysięcy i nic się nie dzieje. I jeszcze się nie I kwalifikuje nie do słyszysz wymiany. nawet tego łańcucha. Dobrze. Czasami, nie wiem, uszczelniam dekiel zaworowy. To nie jest, jak już zdejmę wtedy z dekiel zaworowy, to nie ma dużo pracy, żeby sprawdzić ustawienie rozrządu. Czyli zakładam blokadę sobie na dół, na górę patrzę, czy jest łańcuch rozciągnięty. Nie? To załóż teraz maskownicę silnika, pokrywę silnika, tak, zamkniemy go i na jedną rzecz zwróciłem uwagę, jak wyjeżdżałeś. Jaką? Taką, że przy odpalaniu nie słyszysz w ogóle, że to diesel, dopiero po chwili, ale silny najpierw tu nagra dźwięk, a potem z tyłu, jak stoisz z tyłu, to w ogóle nie wiesz, że to jest diesel, taki ma układ wydechowy. No to powiem Ci, że z tyłu w ogóle tego nie słychać. Kiedy wchodzi na tą wyższą prędkość obrotową, to troszeczkę słuchać tego bociana, nie? Ale tutaj zobacz, te 2, 2,5, 3, to w ogóle nie masz świadomości, że tutaj, znaczy masz świadomość, bo słyszysz z jednej strony tego diesla rzeczywiście, gdzieś tam te klekoty, przy wyższych obrotach, Przy wyższych, 4 nie? tysiące, ale tam z tyłu słyszysz po prostu werk wydechu z prawdziwego silnika spalinowego. No i teraz też nie jakby słyszysz, to była jakby to nie był diesel. R6, tylko nawet V8. O, a skoro już tutaj siedzę, to przeczytaj, co tu jest napisane. To będzie dobre ujęcie. Carbon Core. Carbon Core. Bo 8 była jednym z tych samochodów nielicznych, bo wtedy też w 7 to jeszcze stosowano tylko, gdzie do wykonania całego nadwozia użyto różnego rodzaju mieszanek tworzyw sztucznych z karbonem. Po to po pierwsze, żeby poprawić jego sztywność, a po drugie po to, żeby zachować jak najmniejszą masę. Więc i tak jak na tą 6 tutaj pod maską, jak na to, ile tutaj jest technologii różnej, mamy tutaj X-Drive, też przecież to ona i tak nie jest jakoś spektakularnie Tylną oś ciężka. skrętną. Tutaj jest też tylna Tak. skrętna oś? No, Tak. tam już było bajerów. Laserowe tak. światła się pojawiły tutaj po raz pierwszy. Także trochę tych rzeczy jest fajnych. Mało tego, nawet ma skrzynię tą ZFA 8HP, która współpracuje z systemem nawigacji. I to też po raz pierwszy zastosowano w tym modelu, mianowicie nawigacja, skrzynia wie na podstawie danych z nawigacji, kiedy na przykład zbliżasz się do ronda albo do ostrzejszego zakrętu i decyduje, czy bieg ci zredukować, czy wrzucić na przykład bieg wyższy.
Jakie cwaniaki. Takie cwaniaki W większe. tej Monachium siedzą. Cwaniaki, ale cwaniaki też popełniły błędy trochę w Doborze doborze materiałów. Mieliśmy samochody, które miały po 200 000 kilometrów i wyglądały w niektórych miejscach znacznie lepiej. Zobaczcie tutaj, to jest auto, które ma dokładnie 96 000 przebiegu, 5 lat i 2 miesiące od odbioru z salonu i zobaczcie, jak to jest tutaj pomarszczone, jak ta nitka tutaj w tym miejscu jest przetarta. No generalnie nie powinno to tak wyglądać nawet po takim przebiegu, szczególnie, że w tym miejscu to nie jest dobre miejsce do trzymania łokcia, bo ono nie jest takie płaskie, nie jest to taki parapecik, tylko jest bardzo obłe. Tutaj nawet, zobacz, to o Jezu! Tu aż się taka górka zrobiła, nie? Tu jest aż takie wybrzuszenie brzydkie na tym podłokietniku. Jak ja jechałem, to mi wygodniej było trzymać tutaj właśnie niżej tą rękę, nie? Łokieć. No nie wiem. I kolejna rzecz, która też powtarza się w BM-kach i to jest tak, jak Ty mówisz o tym EGR-ze, że nie wyciągają wniosków i nie zrobią jakiegoś porządnego, tylko to samo tyczy się tych... No, zobacz, jak tutaj już jest taka odklejona jest ta skóra od tego, co jest pod spodem, od wypełnienia. Kolejny efekt tego będzie taki, że ona się pomarszczy i będą takie górki się, takie bąble się na niej porobią. I tu mamy przykład klienta, który dba o samochód, w miarę stara się, wiesz, tak, bo widać, czyścić że ten czyste, samochód. że wypielęgnowana skórka. Znowu, żeby nie być tylko krytykiem, to też trzeba powiedzieć, że fotel jest w super stanie. Poza tym zagnieceniem tutaj, które mamy z boku, to sama ta skórka perforowana i boczek w ogóle nie są poprzecierane, powycierane i poniszczone. Tu akurat duży plus. To samo tyczy się kierownicy, która bardzo ładnie się zachowała przez te 100 000 kilometrów. No, ale boczki tam podłokietnik Więc już. są takie dysonanse, mam poznawcze, jeżeli chodzi o jakość. Oczekiwałbym, że jednak w furze, którą kupujesz wyjściowo za 5 czy 6 stów, no takie rzeczy już nie wystąpią nawet po paru latach. Nie powinny mieć miejsca w ogóle. I po 100 000 kilometrów, nie? No nie powinny mieć miejsca, absolutnie. Czy ten podłokietnik, to ble, Ble, ble. ble. To, co lubię w takich autach typu Gran Turismo, bo to trzeba powiedzieć wprost, że to jest takie Gran Turismo. BMK jak wypuszczała ten samochód, to trochę chciała nawiązać rywalizację z Porsche 911, ale 911 jest autem stricte sportowym, a tutaj mamy auto, które jest typem Gran Turismo, lepszym na długie trasy, choćby przez to, że tutaj wchodzi Ci 420 litrów bagaży. To jest fajne. Ja takie rzeczy lubię, gdzie nie wala się to wszystko po bagażniku, tylko wszystko ma swoje miejsce. Tutaj trójkącik zabezpieczony. Tutaj oznaczenie, że jest apteczka i mamy sprzęt. Tak, ale wiesz, czego mi tutaj brakuje? do podniesienia Tego, koła. co było kiedyś w BM-kach, że miałeś tutaj tą skrzynkę narzędziową. Mogli to przełożyć tutaj. I w Mercedesach też tak było. Tak, No. to było fajniejsze. Miałeś tutaj narzędzia, a Było. tam mogłeś wykorzystać to jako schowek, nie? Było. Niemniej dawaj jedną walizkę, bo drugą teściowa zabrała. Sprawdzimy, czy jedna wejdzie. Nie, no to zło. Boże, kochany, naprawdę Ty się tak pakujesz na wakacje? No ale jedziesz z jedną walizką, no to czego marudzisz? Nie, no i tu druga wchodzi bez problemu i proszę, i o to chodzi właśnie w takich autach Gran Coupe. Na krótki dystans zabierasz sobie na tylnych fotelach jakichś gości i przewozisz ich 3 km maksymalnie na imprezę albo z imprezy, a jak jedziesz gdzieś dalej, to jedziesz we dwoje i bierzesz sobie dwie duże Jeszcze raz walizeczki. powtórz, na tylnych fotelach? W tym samochodzie? No, na krótki dystans A to mówię. chyba złożone jak scyzoryki, wiesz? No to zaraz się składasz jak scyzoryk, bo siadasz dzisiaj z tyłu. zaraz chwileczkę, mam zaraz. To ty Słuchaj, zawsze się... ty jesteś z Kielc. Nie. No, ja jestem ciekaw, jak ty się tam złożysz. Mój drogi, złożę się jak... Proszę. Ja się nie złożę? Stój! Bo ci no. fotel teraz dojedzie i ci I co? pomiażdży Michały. Nic mi nie... Wsiądź tam. Wsiądź. Proszę. Zmieściłeś się? 3 km na imprezę przejedziesz? I ja 3 km na imprezę też przejadę. A jakbym miał niech lat... ci będzie, że 3 jakbym miał lat 10 albo 11, to śmiało mógłbym tutaj jechać też w dłuższą podróż. Jakbym miał tak do 1,50 m powiedzmy. Bo tutaj dla takich dzieciaków to miejsca będzie naprawdę spoko. Niemniej na pewno nie są to zydle dla osób słusznej postury na dalsze podróże. 3 km, tak, bez zapinania pasa, jeszcze dam radę. Jest zajebiście wykończona. Te materiały, nawet skórą obszyte te boki tutaj. No dzisiaj się już, mam wrażenie, nawet w BMW nie robi takich samochodów, a jednocześnie tak spartolili tą jakość tam na tym podszybiu. No, mają z tym problem. Trochę mnie to naprawdę irytuje i wkurza, bo tak to byłoby to doskonałe auto pod względem jakości wykonania i materiałów. A brakuje mu tego ostatniego szlifu. To jest jak taki kurna naprawdę... Diamencik.
Takiego To jest diamenciku kryształek, nie diamencik. Diamencik. Widać, że diamentów nigdy Ty, a nikomu wiesz- nie dawałeś, tylko zastawę A wiesz o tym, że najwyżej. do piątki możesz sobie dokupić taki diamencik? Tak, Wiesz? Tak. Skąd wiesz? bo miałem ostatnio piątkę w teście. 520D, tu możecie sobie obejrzeć. Nasz test 520D. Nie urzekało tak jak ten samochód. Samochód, ten egzemplarz, miał przygody w swoim życiu. Gdyż mamy Carfax i sprawdziliśmy dokładnie, co mu się przydarzyło. No więc 2018 rok produkcji, 2015 odebranie, 2 szkody. I co ciekawe, obie po tym, Jak jak 2015 przyjechał... odebranie? Przepraszam, 2019 odebrany. I 2 szkody. 2 szkody w Polsce. Co ciekawe, ma nawet zaznaczone jedną szkodę, wymianę przedniej szyby. Czyli musiała gdzieś strzelić od kamyczka czy coś i to nie jest problem. Druga szkoda miała miejsce w 2022 roku, 16 października. No i tu już było trochę, bo przewidywane koszty naprawy to 73-74 tysiące złotych, czyli było coś i zawieszenie robione, i oświetlenie, czyli pewnie reflektor, i jakiś błotnik albo zderzak, i Active Safety Systems, czyli pewnie któryś radar albo któryś czujnik. Radar, czujnik, to Natomiast nie ma informacji o poduszkach powietrznych, więc szkoda zapewne nie była jakoś spektakularnie duża. nie była tu, może wystrzeliła pirotechnika otwierania maski, wiesz? Może ktoś, wiesz... Za to na przebieg zawiasach. się zgadza, bo 30 stycznia było 93 tysiące kilometrów. Tak. A wcześniej 75 w 2022 roku 18 i ktoś natłukł na nim, słuchajcie, niesamowicie dużo kilometrów, bo od lutego do października 2022 roku, czyli przez zaledwie 8 miesięcy, wiesz ile kilometrów zrobił tym autem? 47 tysięcy. O, Naprawdę. to gdzieś musiał latać W sobie ciągu. tam. No ale właśnie do tego służy Nie? Gran Turismo i dlatego ja rozumiem ludzi, którzy robią na przykład interesy, nie chcą latać samolotem, tylko takim autem szybko i w naszym przypadku jeszcze ekonomicznie się poruszają, bo to Ekonomicznie. dieselek i będzie palił 3,5 litra na stówę pod twoją nogą na pewno. 3,5? Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, co było złego w takich ładnych przyciskach i ładnych, i praktycznych, i fajnie zaprojektowanych. Co było złego w takiej konsoli środkowej, gdzie miałeś wszystkie tryby jazdy pod jednym paluszkiem dostępne i najważniejsze funkcje. Co było złego w takim minimalistycznym panelu radia, gdzie mogłeś sobie wybrać, co odtwarzasz, że musieli to wszystko w tych nowych BM-kach zastąpić jednym ekranem, tak jak w nowej piątce. Co do cholery. To auto wygląda bardziej nowocześnie i bardziej luksusowo, bardziej ekskluzywnie niż nowa piątka z jednym czy z 2 ekranami. No mnie się te ekrany nie podobają, szczerze mówiąc, a tutaj jak sam miałeś, zobacz, nawet te pokrętełko takie radełkowane tutaj z tym troszeczkę takim szkiełkiem, no kurczę, to wygląda petarda po No prostu, wygląda nie? luksusowo, jak w Bentleyu. Tutaj te galwanizowane przyciski, rozumiesz? No po prostu dodatkowy wyświetlacz do klimy, malutki, ale na który patrzysz i wiesz, czy jesteś w automacie, na ile masz ustawioną temperaturę. Zabrali nam praktyczność tych rozwiązań, a przy okazji niestety zabrali nam ładny, piękny design. Poczucie takiej większej ekskluzywności. No, jak patrzysz w telewizor, to masz wrażenie, no, masz poczucie, że o kur... ekskluzywny telewizor. No nie właśnie. No, brakuje mi tego dzisiaj we współczesnych samochodach. To proszę, a niestety ładnie idzie coraz gorzej. odjeżdżające cyk 2, fajne uchwyty na kubek, gniazdo USB, ładowarka indukcyjna, bo widzę niebieska dioda się świeci. O Jezu, ale on jest twardawy, powiem Ci. My jedziemy w komforcie? No, nie wiem, bo tu klikałeś, nie wiem, standard, nie, komfort. Komfort. To tak No, już twardy, nie? twardawy, no. Tak, zdecydowanie ma sztywno to zawieszenie zestrojone, a jeszcze jak wejdziemy w sport, a jeszcze wejdziemy w Sport Plus, to już chyba Panie kochany. Natomiast gdzieniegdzie już, pomimo dużej sztywności nadwozia ze względu na ten Carbon Core, Słyszysz trzaski takie, tak, nie? Gdzieś tam, tak, tam gdzieś... bezramkowe gdzieś, szyby, wiesz, no, i drzwi, nie? Gdzieś to słychać Ale z tej tak. deski, nie? Tam gdzieś się... Słychać, i tam gdzieś słychać. Ale tragedii Już nie ma. pierwsze takie... To nie, to nie jest tak, że to wiesz, jakbyś słyszał, że się rozlatuje, ale jeździliśmy, pamiętasz, Leafem tutaj jechaliśmy, Nissanem.
I nic w tym lifie, mimo że było plastikowe wnętrze, to nic nie trzeszczało, Czekaj, rok starszy był chyba, tak? 17 rocznik był Lifa. Tak, no ale był plastikowy w Ale był porównaniu cały z tym. Tam plastikowy, było nie? wszystko odlane z pudełek po tiktakach i po jogurtach i A z tu masz, zobacz, maszynek wszystko jednorazowych do skóra, golenia. ten plasticzek taki mięciusieńki wszędzie, nie? No, A jednak tutaj A gdzieś jeszcze jest... Teraz się zmieni dźwięk. Fajnie pracuje ten dieselek. Ładnie pracuje. Podoba mi się, bo to jest taki mięsisty charakter pracy tego diesla, taki sportowy wręcz trochę. I nie przeszkadza mi zupełnie ten klekot w przypadku Nie jest sześciocylindrowców. męczący, nie? Nie, a jednak zaleta takiego samochodu jest taka, jeżeli to ma pełnić funkcję Gran Turismo, nawet już nie mówię o wydatkach na paliwo, ale wskakujesz sobie na Deutsche Autobahny i lecisz sobie 2 paki. No to nawet to 840i z silnikiem B58, który jest dosyć oszczędny, no ale nawet ono wtedy bierze 15-16 litrów przy 200 na godzinę. No, to myślisz gdzieś koło 11? 11-12, aż zbiornik masz 68 litrów paliwa, więc w tym przejeździesz, myślę, 600 km, nie? No, to powiedzmy, że przy spokojnej jeździe takiej przepisowej tysiaka sobie robisz, Tak. nie? Na zbiorniku. Tak. A propos właśnie, weź ty się... bo zapomniałem, że Tak, bo ja tutaj nic nie widzę, jak mam Nie kamerę. bardzo. Widzisz. 8,8 teraz jest średnia, to jest ciekawe, z jakiego to jest dystansu. A, to nie, tak teraz muszę tu przejść, to wyzerować. O, i teraz jeszcze raz wrócić do zużycia paliwa. O! Bardzo przyjemny samochód. Bardzo dobra. fajnie się nim jedzie. Co jest fajnego, bo pewnie nim jeździłeś wcześniej, ta tylna oś skrętna. Fajnie to, jak pokonujesz rądko czy jakiś zakręcik, czuć, że to jednak... Ale ona nie była w standardzie, nie? Nie, ona była bodajże za dopłatą, więc to nie było takie... Ale czuć to, jak się... Zresztą zaraz gdzieś będziemy jechać. Na pewno to w seryjnie nie? były już adaptacyjne amortyzatory, natomiast tylna oś skrętna nie było pneumatyki. Co ciekawe, ten diesel na początku był oferowany tylko jako X-Drive, natomiast w późniejszym czasie na niektórych rynkach był też tylnonapędowy. I podobnie było z benzyną, tak jest. Podobnie było z benzyną. No nie, no chyba już jakbym miał brać, to chyba z X-Drive'em takie autko, nie? No właśnie, no chyba tak, Gran Turismo chyba tak, chyba Gran masz Turismo rację. chyba To nie jest nie? rodzaj samochodu, który chcesz zabrać na tor, szczególnie z tym silnikiem, natomiast nim chcesz się cieszyć w dalekich trasach. Wygodą, ekonomią, tak? Ciszą, spokojem. spokojem. Harmanem Kardonem, A którego jednocześnie tutaj mamy. też luksusem, bo jakby nie było... Jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, to czuję się jakby czuć pieniądz tutaj w tym aucie, nie? Czuć. Chociaż tak jak Ci mówię i wspomniałeś sam wcześniej, Zawias. No. nie podoba mi się tutaj to, no kurczę, no tak BMK mnie razi, że wiesz, to tyle kasy trzeba wydać na ten samochód, a te materiały, kurczę, no, oni na mnie nie pracują. Sam widziałeś nawet w tej nowej piątce, jestem ciekaw, jak ta piątka nowa będzie wyglądała po Nie chcę 4 wiedzieć latach, chyba. nie? Natomiast pytanie mam takie do Ciebie, bo wiem, że w tym egzemplarzu też robiłeś zawieszenie, a tutaj mamy tą tylną skrętną oś, tu mamy dwuwahacz z przodu, multilinka, czyli wielowahaczowe z tyłu, mamy skrzynię HP, mamy dyfer przecież, prawda? Jeden i drugi, bo na z tyłu też ma dyfer, nie? Jeden centralny, a drugi na tylnej osi. To jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą eksploatację, czyli co trzeba przy tym wszystkim robić? Czy na przykład skrętna oś tylnia wymaga jakichś dodatkowych zabiegów eksploatacyjnych? Nie wymienia się tam nigdzie Tu się olei, nic nie? Nie, tam jest taki siłownik z tyłu na belce i tam, no tam się nic nie robi. Czy on lubi zawieść? Zdarzyło Ci się Ja nie kiedyś? miałem przez tyle lat, kiedy prowadzę swoją działalność, swój warsztat, a wcześniej też byłem pracownikiem autoryzowanej stacji BMW. Ja nie kojarzę, żebym wymieniał taki siłownik od tylnej osi skrętnej. A jeżeli chodzi o zawias, tutaj mamy już nie pneumatykę, bo o pneumatyce wielokrotnie rozmawialiśmy, tylko amortyzatory aktywne. Czy one też jakiemuś mogą podlegać nadmiernemu zużyciu, a jeżeli się zużyją, to jakie konsekwencje finansowe się z tym wiążą? Konsekwencje finansowe są takie, że amortyzator jeden kosztuje 6,5 tysiąca złotych w ASO. Tu do tego, tak? Tu do tego i bo tu w tym A są konkretnie zamienniki? Nie ma zamienników, nikt nie produkuje. Nie powiem Ci teraz, kto robi go na pierwszy montaż, czyli czy to jest Monroe, tak jak w Volkswagenie, Tak. czy któraś z tych firm. Nie pamiętam, natomiast nie ma zamienników, nie kupisz zamiennika tylko
tylko i wyłącznie oryginalny amortyzator. No to 6,5 koła tu- boli. A czemu tu już było- był wymieniany? Wiesz co, wylał. Jeden? Wylał jeden amortyzator, więc... A nie wymienia się ich parami czasem? Wiesz co, tutaj z klientem poszliśmy, że tak powiem, w porozumienie i wiesz, z racji tego, że to są duże koszty, a na ścieżce diagnostycznej sprawdziłem najpierw, wiesz, sprawność tych amortyzatorów, no to była tam powiedzmy 70-72%, czyli nie jest źle, natomiast ten z prawej strony wylał, więc no wiesz, ucięliśmy trochę Okej. koszty. Formalnie powinno się wymieniać amortyzatory parami, natomiast w ogóle elementy zawieszenia powinniśmy wymieniać parami. Jest taka zasada niepisana. Natomiast widzisz, też jest, jeżeli przyjeżdżasz autem na gwarancji, czyli takim byśmy przyjechali teraz do ASO i mówimy, że nam wylał amortyzator, No to drugiego ci nie wymienią. to drugiego nie wymienią. Widzisz, to kiedyś było tak, że wymieniali dwa i gwarant się podpisywał pod tym i wymienialiśmy dwa amortyzatory, natomiast później gwarancja, producent zmienił swoją, wiesz, taktykę i no nie, no jest, skoro panu jeden wylał, to wymieniamy jeden. Okej. Wiesz co, gdyby to były zwykłe amortyzatory, zwykłe zawieszenie, to pewnie byśmy wymienili dwa. Natomiast wiesz, no ten koszt A 6,5 pewnie jakbyśmy tysiąca, mogli, to nie? byśmy wyprzedzili, nie? A nie jechali 40 za Jakbyśmy dźwigiem. mogli. Jakbyśmy mogli, nie? Nie, ja tylko tak pytam, nie? Czy nie możemy na pewno? Wiesz, ja nie się widzę staram stąd. jeździć przepisowo. No ale przepisowo to 40 za ciężarówką, ależ ona ma odejście. I ja 700 Newta. Prawie. No 680. 680, 680, no. No dobrze, to zawieszenie było, oś skrętna była, X-Drive. X-Drive. Czego, tak jak mówiliśmy, dwa dyfry, centralny i tylny. To jeżeli chodzi o X-Drive, X-Drive jest strasznie tutaj uczulony, ale nie tylko jeżeli chodzi o tą BM-kę, tylko wszystkie BM-ki na opony. Tu BM-ka zawsze zaleca tego run flata, czyli twarde opony. I dlatego zawsze twierdzę, że ten X-Drive jest gorszy, jeżeli chodzi o napęd od Quattro w Audi, przykładowo. Tak? Jest różnica, wiesz, tu X-Drive wariuje bardzo, wysokość bieżnika nawet dla niego się liczy i to wtedy... Co, on- opony częściej trzeba zmieniać? Tak. I powiem Ci, że na gwarancji, kiedy przyjeżdżali klienci ze szarpiącą skrzynią VTG, czyli tak zwanym właśnie X-Drive'em, ona jest właśnie mniej więcej gdzieś tutaj na tej wysokości, jak sobie siedzimy. No pierwsze co było, to gwarant pytał się, jaka jest wysokość bieżnika, nie? I nie mogła tam być, nie pamiętam, teraz nie chcę skłamać, ani wiesz, dubajerować, procentowo, wiesz, wskaźnik. Jeżeli była za duża różnica między przednią a tylną osią, gwarant odrzucał Ci, wiesz, wniosek Czyli gwarancyjny rozumiem, na że- VTG, nie? Najpierw, rozumiem, dopłacasz 10 czy 15 tysięcy złotych za X-Drive, a potem musisz jeszcze 2 razy częściej wymieniać opony, A tak? potem musisz 2 razy częściej wymieniać opony. Potem jak Ci się ten X-Drive spieprzy, to jakieś 15-18 tysięcy wymiana. Naprawa? Takie, no tak, to wymiana, bo BMK niejak, z tego co ja pamiętam, to nie przewidywała naprawy samej skrzyni VTG. Natomiast w Polsce są firmy, nie będę Regenerują, teraz, tak? nie będę teraz reklamował firmy, ale są dwie, które dobrze regenerują takie skrzynie VTG, dają z gwarancją. Robią to naprawdę rzetelnie, bo z nimi też współpracowałem i dają gwarancję i to są koszty rzędu 3,5-4 tysięcy złotych, zależnie od skrzyni, jaki to jest rodzaj takiej skrzyni VTG. Piękne spalanie ma to auto. 2 razy mocno, naprawdę dobrze daliśmy mu wpalnik tutaj, jak wyprzedzaliśmy, żeby sprawdzić ten moment. I 7,8 średnie zużycie paliwa. Ja pierniczę. I to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że ja się kłóciłem z tym dieslem, ale ten diesel jednak to jest chyba najfajniejszą alternatywą, jeżeli chodzi tutaj o benzynę. To w trasę, przy tym spalaniu nie męczysz, tak? Tak. Jedziesz fajnie, masz moment... O, widzisz, wie, że dojeżdża do ronda i sobie zredukował Tak. bieg, żeby szybciej wyhamować. nie męczysz ty się też za kierownicą tego samochodu. No fakt, że rzadziej jesteś na stacji, to chyba wiesz. Tak. A teraz tak wracając jeszcze do tego X-Drive'u na chwilę, to co robić, żeby zapobiec sytuacji, gdzie nam się ten X-Drive rozleci i konieczna będzie Słuchaj, no, wymiana? na pewno pamiętać VTG. o tych oponach, nie? Pilnować przede wszystkim Stanu bieżnika. Oleje Oleje w dyfrach. Olej można wymieniać co 60-80 tysięcy. Wprawdzie oczywiście producent nie zaleca wymiany jak to producent. teraz zresetujmy, ale jedź 120, utrzymuj 120. No, jadę. No nie jedziesz. 117, 118. Znasz te samochody, a nie wiesz, gdzie się resetuje. Wstydziłbyś się. Ja Dobrze, wiem jak proszę. serwisowo wykasować błędy, ale nie jak... A nie jak zresetować a nie jak komputer. zresetować komputer, ja to wiem jak wiesz, Dobrze, wyresetować. czyli oleje w dyfrach, tak? I w Tak, centralnym tutaj i z i w tyłu. centralnym. Tak no jak- skrzynia biegów to pancerna, czyli znany nam dobrze ZF Gadamy o nim cały HP8. czas.
Tak, i rozumiem, że tutaj też tam co 60 tysięcy? 80-100 tysięcy, 80-100 tysięcy, dobrze ten Ale olej wymiana w wymienić. niej akurat nie jest wybitnie skomplikowana w tej skrzyni. Prosta, jak nie wiem co, wymieniasz olej z miską olejową, bo tam masz filtr. Koszt takiego zestawu firmy ZF, czyli firmy, która Producenta. produkuje, jest około 1400, 1500, 600 zł, zależy gdzie go kupisz, od kogo kupisz. W ASO no oczywiście to już jest prawie 2-3 razy tyle, bo tam jakieś 3800 mniej więcej, Okej. taki zestaw, nie? No i też musimy wspomnieć o tym, że robocza godzina w BMW to jest niecałe 1100 zł brutto za godzinę. Więc można znaleźć sobie warsztat, który specjalizuje się w Znaczy ja BMW. rozumiem No i zrobić sens to sobie trochę, serwisu. wiesz, taniej, nie? Znaczy ja rozumiem sens serwisowania samochodów ASO, szczególnie jeżeli potem chcesz odzyskać część pieniędzy od sprzedaży samochodu. Są programy specjalne, które mają też producenci, nie? Gdzie przynajmniej dają Ci gwarancję, że to auto było robione tylko u nich i rzeczywiście nie ma prawa tam nic niespotykanego, nadzwyczajnego i zaskakującego się wydarzyć. Natomiast no rzeczywiście jak Ci przychodzi zrobić amortyzator i trzeba zapłacić za niego 6 koła, za jeden, albo takie VTG, no to już zaczynasz To już szukać robi, oszczędności. Wiesz, oszczędność. Wiesz co, dużo moich klientów, ale to nie tylko tyczy się grupy BMW, ale też i Audi, czy Volkswagena, Skody, którzy do mnie przyjeżdżają, robią w ten sposób, że po 15 tysiącach przyjeżdżają do mnie na serwisy olejowe i ja to im wykonuję w ich samochodach. Natomiast na te duże serwisy, te 30 tysięcy, jadą do ASO, żeby był ten stempel w książce serwisowej, że był serwisowany, tak? Wiesz, wielu klientów to sobie ceni po prostu, że wie, że ten olej trzeba wcześniej wymienić. Wie, że wtedy jest auto bezawaryjne, nic się nie powinno dziać, a jednak bym miał ten wpis, wiesz, w książce serwisowej ASO, że było serwisowane. Także można też w ten sposób robić, nie? Jakbyś tak jechał do Chorwacji, jak jedziesz teraz, to dojechałbyś na jednym baku, nie zatrzymując się ani razu. 6 litrów. 6,1 litra. Ja pierdzielę. Auto, które robi setkę w niespełna 5 sekund, bo według producenta to 4,9. 4,9. I teraz to sprawdzimy. Ja pier... Jak O, on się kurwa. odepchnął! Co on zrobił? O! Jak łupnęło! No powiem Ci, że dawno nie miałem No takiego... ale jak? Potem oczywiście słabiej, ale pierwszy wystrzał to ja dawno tak nie W łeb dostałem w dostałem. potylicę. 5,09, czyli 0,2 gorzej. Oj, zobaczymy tu skrętną oś, zobacz i nawracaj, czy się złamiesz na raz. No zajebiście działa. Proszę bardzo. Super! No to dawaj jeszcze raz teraz, mordo. Czekaj, bo tam coś za mną dobrze. jechało. Przepuścimy tego. Ale szok, niedowierzanie trochę, co? Nie, Zamielił trochę. zamienił, ale jest mokro. 5,13. No dobra, nie męczymy się bardziej. Można przyjąć, że jakby było sucho, to zrobilibyśmy 5,0 bez najmniejszego problemu. W dieslu, dieselkiem, który przed chwilą palił nam 6 litrów przy 120 na O, godzinę. teraz nam skoczył na prawie 10, tam 9,6, no ale no nie, no ale 2 razy złamał nam kark prawie w tym czasie. Daj spokój. Zajebisty samochód, Nie? nawet Fajny. z tym silnikiem. Ja wiem, rzeczywiście zgadzam się po części z teorią, że do takiego auta pasuje wyłącznie jednostka benzynowa i chciałbym tutaj mieć choćby takie 40i, choć najbardziej to mi naprawdę 8 cylindrów pasuje do takiego auta, do jego charakteru. Tak jak jest w Lexusie LC500, jest ta V8, która przepięknie brzmi, która nadaje mu lekkości w tym rozpędzaniu, gdzie tego momentu też jest dużo i to jest po prostu też pewien rodzaj prestiżu i luksusu, to jednocześnie rozumiem bardzo to 40D ze względów na koszty eksploatacji. Na to, że jadę 600 km zadalając 200 na godzinę, a jednocześnie mogę jechać 120 spalając średnio 6 litrów paliwa i przejechać ponad 1000 km. Więc rozumiem tę filozofię. Sam osobiście bym wolał oczywiście M750i, 850i, natomiast zdrowy rozsądek kazałby mi kupić 40D. Tak, pod warunkiem, że Ty tym samochodem byś dużo jeździł, tak jak tutaj duże przebiegi robił, to okej. No jeżeli miałbyś go przykładowo weekendowo jako zabawkę, no to pewnie byśmy tutaj wybrali benzynową. To ja chcę taką jednostkę. zabawkę. Chcesz taką zabawkę? Tak, chcę taką zabawkę. Bardzo mi się ten wóz podoba. Odejmuje za jakość niektórych materiałów jeden mocny punkt, więc daje
Mocne 8,5. 8,5? 8,5 daje, tak. A ja mocną 9. No rzadko dajemy tutaj 9-10, ale tutaj daje takie naprawdę solidne 8,5. W cholerę mi się podoba jego design. Jedna z najpiękniejszych BM-ek, jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowane. Mówię też o wnętrzu, które jest dokładnie takie jak lubię, czyli już trochę cyfrowe, Ale takie, jeszcze które daje Ci analogowe. tę nowoczesność, a jeszcze sporo jest tutaj tego analogu, który jest prostszy w obsłudze, ładniejszy. Nawet te kryształy zaczęły mi się podobać, choć na nich też widać ślady zużycia, bo od pierścionka czy od kluczy są poobijane delikatnie. Poobijane. No, to tyle. Ty 9. Ja mocne 9. Bo mi się to auto naprawdę podoba. Myślę, że może ktoś w końcu z BMK nas obejrzy i by wyciągnął jakieś wnioski z tych materiałów. O, na pewno, tak. Nie, mają nas w dupie. Na pewno wyciągnę. Żebyś się nie zdziwił, za małe żuczki jesteśmy, cieszmy się tym, co mamy i tym, że możemy czasami w taką 8 wsiąść w inne samochody i się przejechać, a ja daję jej nie 8,5, ja daję jej 8,4. Skoro 840, to niech ma 8,4.